Cześć, witajcie na kanale Maniaka Furaka. Muszę się Wam pochwalić, bo właśnie zakupiłem nowego drona DJI Mini 4 Pro. Tamtego udało mi się sprzedać, zakupił go ode mnie kolega, a tamten to jest DJI Mini 3. No, DJI Mini 4 Pro, no to już jest zaawansowana maszynka. Bardzo mi zależało na tych wszystkich funkcjach, na funkcjonalności tego dronika nowego, a w szczególności na funkcjach śledzenia, czyli Active Track i Spotlight. W każdym bądź razie, tak dla przypomnienia dla Was, chciałem to przypomnieć, co mówiłem w pierwszym filmiku o dronie, czyli o obowiązujących troszkę przepisach, o rejestracji, jak zacząć i tak dalej. Czyli oczywiście wybór drona. To zaraz sobie poruszymy, jak ważny jest wybór drona, ponieważ mnie trochę poniosło przy tym wyborze, bo oczywiście się napaliłem, kupiłem nie takiego drona, który w pełni był mi potrzebny. Pominąłem te funkcjonalności, które były mi potrzebne, ale to oczywiście w praniu zaraz szybko wyszło. No ale to za chwilę. Najpierw, jak już mamy wybranego drona, do czego oczywiście zaraz wrócimy, no to jest pierwsze co rejestracja. Rejestrujemy się jako operator drona i pilot drona. To jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, dokładnie strona to drony.gov.pl. Tam musimy przejść przez proces rejestracji, musimy uzyskać numer pilota. Ten numer zaczyna się od pol i tak dalej, co widzicie na dronie. Musimy sobie wydrukować i przykleić na dronie, który będzie się wznosił w powietrze, i to jest oczywiście wymagane prawem, które to reguluje. Warto te drony, oczywiście to jest klasa C0, to jest klasa otwarta, tu nie jest wymagany żaden egzamin, latamy bez egzaminu takim dronem. Natomiast ja sobie zrobiłem ten egzamin, jak wiecie, A1, A3, to jest ten pierwszy taki egzamin. Jego można zrobić online na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Bardzo intuicyjna i bardzo fajna i prosta w obsłudze strona. Tych materiałów jest tak na 3-4 godziny takiego poczytania sobie, no i można do tego egzaminu przystąpić. Ten egzamin jest bezpłatny i jeżeli ktoś nie przejdzie, nie zda za pierwszym razem, może zdawać nieskończoną ilość razy. Pamiętajcie, że warto sobie zrobić te A1, A3, dlatego że jest bardzo dużo kwestii takich, które są pomocne, a o karach będziemy sobie mówić na końcu tego odcinka i różne organy mogą nas kontrolować, policja, straż miejska czy straż graniczna na przykład, i kary są potężne i muszę Wam powiedzieć, że jak kupowałem tego teraz drona DJI Mini 4 Pro, to sprzedawca, który jest ulubionym moim sprzedawcą, ponieważ lata wieloma dronami, jest na dobrym stanowisku, ponieważ może doradzić, powiedział mi, żeby uważać, ponieważ już faktycznie te służby sprawdzają i są olbrzymie kary za te wszystkie przewinienia, o których dzisiaj powiemy. Czyli pierwsze to jest rejestracja nas jako pilota, operatora drona. Ten numer, który wygeneruje ta strona Urzędu Lotnictwa Cywilnego, trzeba wydrukować i nakleić na latającego drona. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. No i słuchajcie, druga sprawa to jest właśnie wspomniany wybór drona. No są zwolennicy dronów, które są tańsze, jakiś no-name'ów. Okej, ja to rozumiem, natomiast ktoś, kto ma takie potrzeby, jak ja miałem, czyli dron miał mu służyć trochę do pracy, trochę do zabawy, rozrywki, do nagrywania filmów, no to myślę, że to jest akurat bardzo dobra inwestycja. Ten DJI, jest on sprawdzony przeze mnie. Najpierw oczywiście DJI Mini 3, teraz DJI Mini 4 Pro. Przepraszam, no i
Wydaje mi się, że troszeczkę, tak jak powiedziałem, mnie poniosło w tym sensie, że rozpędziłem się za bardzo, napaliłem się. Różnica była wtedy jeszcze duża między tym Mini 3 a Mini 4 Pro. No i oczywiście Mini 3 fajnie, bo ma wszystkie te tryby automatyczne, czyli tam te latanie nad celem w jakimś tam okręgu, w jakimś elipsie i tak dalej. To są fajne tryby. Natomiast jak wiecie, no ja też filmuję samochody i jest mi potrzebny do filmowania i to często, niejednokrotnie do auta poruszającego się. No i oczywiście już po paru nakręconych filmach wiedziałem, że zrobiłem błąd, czyli powinienem kupić drona, który ma te funkcje śledzenia. Te funkcje śledzenia to jest Spotlight i Active Pro. Active, nie, przepraszam, Active, już Wam powiem. Active Track, przepraszam, 360. No. Natomiast ten Spotlight, no to jest śledzenie. Oczywiście w drugim filmiku wszystko to Wam pokażę, jakie są różnice między tymi dwoma trybami. Wszystko Wam pokażę w locie i na jakichś obiektach, żeby widzieć tą różnicę. Naprawdę dron ten 4 z Pro, a trójka jest olbrzymia różnica. Brakuje mu tylko oczywiście tych funkcjonalności, funkcji śledzenia i jest też naszpikowany czujnikami ta 4. No i powiem Wam, że naprawdę zdaje to egzamin. Ten tryb Spotlight to jest oczywiście jakiś obiekt, jak sobie zaznaczymy, no to dronem obojętnie gdzie lecimy, to oczywiście śledzi ten obiekt. Natomiast Active Pro, Active ten Track 360, no to jest oczywiście w ruchu ten obiekt, możemy śledzić samego siebie, nagrywać i tak dalej. Te funkcjonalności są naprawdę super i dlatego o tym mówię, że jak ktoś będzie chciał wybrać drona w sklepie, to niech właśnie się zastanowi, do czego ten dron jest potrzebny i żeby pod siebie te funkcjonalności drona wybrał i takiego drona sobie oczywiście zakupił. Tak jak Wam powiedziałem przed chwilką, sprzedawca uświadomił mnie, sprzedawca drona, że faktycznie teraz te służby sprawdzają i egzekwują kary za naruszenie przepisów. No i tak, jeżeli lecimy na przykład dronem, jesteśmy powiedzmy zarejestrowani już jako pilot operator drona, ale nie mamy naklejonego swojego numeru na dronie, no to jest tam mandat w wysokości chyba od 350 zł. Latanie też w strefie zakazanej, czyli jeżeli łączymy się z aplikacją DJI Fly, no to mamy te strefy geo. Zwyczajowo w tej aplikacji już mamy określone, czy lot jest zakazany, czy są jakieś ograniczenia i tak dalej. Jeżeli pomimo ograniczeń, oczywiście możemy polecieć, ale pomimo tych ograniczeń polecimy, to jeżeli ktoś nas skontroluje, to możemy dostać też tutaj no grubo, bo od 350 zł do 15 nawet tysięcy złotych. No i jeżeli poważne uszczerbki spowodowałby dron, który stracimy nad nim kontrolę albo spadnie i nie daj Bóg przeleci nad jakimiś osobami i taka osoba będzie miała jakieś poważniejsze uszczerbki na zdrowiu, to może być nawet pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Po to tutaj mówimy o tym, to nie jest nikogo oczywiście straszenie, tylko ktoś musi być operatorem drona pełnej świadomości, czyli musi sobie zdawać sprawę, że takie kary występują, one są egzekwowane i te kary są nakładane i mandaty. No niestety takie latanie, jak się tam latało ileś tam lat wstecz, ja tak nie latałem oczywiście, ale słyszałem o takim naruszaniu właśnie tych przepisów, no już pomału się kończy, a to jest, powiem Wam, spowodowane między innymi tym, że na przykład taki fajny przykład to jest lecący helikopter LPR-u, czyli ludzie, którzy ratują życie.
ląduje, oczywiście musi wylądować, no i oczywiście taki dron zgodnie z przepisami musi z takiego miejsca natychmiast odlecieć, pomimo tego, że nie było jakby strefy zakazanej. Jeżeli się naruszy, oczywiście to jest też wiadomo, no, życie ludzkie, prawda, czyli no, ludzie zupełnie bez konsekwencji, nie zdając sobie z tego sprawy, latają w pobliżu takiego miejsca, gdzie taki LPR, helikopter ląduje. Więc takich sytuacji oczywiście można wymieniać wiele i wiele więcej. Szczególnie namawiam do zrobienia sobie zbadania tych wszystkich przepisów i zrobienia sobie tego egzaminu A1, A3. Uwierzcie mi, że to jest faktycznie potrzebne. Wtedy będziecie już spokojni i zupełnie świadomie i bez żadnych zagrożeń będziecie mogli z tych zabawek korzystać. Namawiam też tych, którzy oczywiście mają sobie zdany ten egzamin, do aktualizowania przepisów, ponieważ one dość często się zmieniają, są jakieś restrykcje, dochodzą jakieś przepisy. Warto co jakiś czas sobie przejrzeć tą stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tam PANSA czy drony gov.pl, zajrzeć sobie w jakieś tam przepisy, czy nic się aby nie zmieniło. No i mówiłem Wam o tych karach, one są naprawdę dotkliwe i bardzo wysokie, więc warto o tym pamiętać. Dzięki za słuchanie, oglądanie. Następny odcinek będzie o różnicach między tymi moimi dwoma dronami i o tym, czy podjąłem faktycznie dobrą decyzję co do zmiany drona. Dzięki, cześć.